Witam brać kładową. Jeśli właśnie kupiłeś kłada i masz wrażenie, że 4 koła zrobią za Ciebie całą robotę, to mam jedną wiadomość. Kład bardzo szybko potrafi sprowadzić człowieka na ziemię. Czasami dosłownie. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Jeżdżę od zeszłego roku. Nie mam więc 20-letniego stażu i nie będę udawał guru kładowego, ale w tym czasie przejechałem już 8 rajdów w polskiej lidze ATV i na jednym z nich udało mi się zająć drugie miejsce, a podstaw i techniki uczyłem się także w ATV Akademii. Ten intensywny rok dał mi sporo radości, kilka mocnych lekcji i przede wszystkim dużo pokory. Dlatego zebrałem 10 porad dla osób, które dopiero zaczynają. Nie są to, wiecie, sekrety mistrzów świata. To rzeczy, które sam chciałbym usłyszeć przed swoim pierwszym poważnym wyjazdem. Zaczynamy od miejsca 10. Numer 10. Najpierw poznaj maszynę. Zanim zaczniesz walczyć z błotem, podjazdami i kolejnami, naucz się obsługi własnego kłada. Sprawdź, jak działa gaz, hamulce, napęd na 4 koła, blokada, biegi i wyłącznik awaryjny. Poćwicz wolne ruszanie, ciasne nawroty i hamowanie na różnym podłożu. Największym błędem żółtodzioba jest myślenie, że skoro potrafi jechać prosto, to już potrafi jeździć. W terenie najwięcej kontroli potrzeba często przy bardzo małej prędkości. Szybko może pojechać praktycznie każdy. Powoli i precyzyjnie jeżdżą ci, którzy naprawdę panują nad sprzętem. Numer 9. Ochrona to podstawa. Kup cały zestaw przed dodatkami do kłada. Numer 9. Ochrona to podstawa. Kup cały zestaw przed dodatkami do kłada. Kask ze szczęką, gogle, rękawice, porządne buty za kostkę i ochraniacze są ważniejsze niż kolejne lampy, efektowny wydech czy błyszczące akcesoria. Kład, jak sami dobrze wiecie, waży swoje, czasami ponad 400 kg. Teren bywa nieprzewidywalny, a gałąź nie pyta, czy jedziesz rekreacyjnie. Sam szybko zrozumiałem, że właściwe ubranie nie jest przesadą. Daje nie tylko ochronę, ale również pewność. Kiedy ręce nie ślizgają się na kierownicy, oczy są zabezpieczone, a nogi mają stabilne podparcie, można skupić się na jeździe, a nie na przetrwaniu. Gorąco też namawiam na zakładanie zbroi albo buzera. To nie kosztuje dużo, ale potrafi naprawdę uratować. Zaliczyłem wiele mniej lub bardziej spektakularnych rolek. Raz miałem złamane żebro, ostatnio stłuczenie. Wiadomo, co by było bez. To nie jest reklama Mountain Dew, że wolę bez. Żebra przebiłyby płuca i niestety nie byłoby już do śmiechu. Numer 8. Szkolenie. Oszczędza czas, pieniądze i ratuje zdrowie. Internet jest pełen filmów, na których wszystko wygląda łatwo. Problem w tym, że kamera nie pokazuje idealnie pracy ciałem, właściwego momentu dodania gazu, ani wszystkich błędów popełnionych wcześniej. Mnie bardzo dużo dała nauka w ATV Akademii. Trener widzi rzeczy, których początkujący sam nie zauważa. Poprawia pozycję, sposób patrzenia, hamowania i reakcję na przechył maszyny. Dobre szkolenie nie zrobi z nikogo mistrza w jeden dzień, ale daje jednak poprawne fundamenty. Bez nich bardzo łatwo utrwalać złe nawyki, a później miesiącami próbować je wykorzenić. Dlatego moim zdaniem szkolenie powinno być jednym z pierwszych punktów po zakupie kłada, a nie czymś, o czym zaczynamy myśleć dopiero po pierwszej glebie. Numer 7. Na kładzie pracuje całe ciało. Nie siedzimy na środku kanapy jak na fotelu przed telewizorem. Na zakręcie przenosimy ciężar ciała. Na podjeździe przesuwamy ciało do przodu, a na zjeździe cofamy się i stabilizujemy maszynę. Początkujący często łapie kierownicę z całej siły, próbuje sterować wyłącznie rękami. No i po kilkunastu minutach przedramiona są twarde jak beton. Reakcje stają się niestety dużo wolniejsze. Rozluźnione ręce, ugięte kolana, aktywna pozycja. Uwierzcie, że robią ogromną różnicę. Kład nie jest kanapą z kołami. To maszyna, z którą trzeba współpracować. Numer 6. Może niektórych zaskoczę. Płynność wygrywa z agresją. Więcej gazu nie zawsze oznacza sprawniejszą jazdę. W błocie, na kamieniach i na stromym podjeździe gwałtowna reakcja może zerwać przyczepność albo ustawić kłada bokiem. W czasie rajdów bardzo szybko zobaczyłem, że zawodnik jadący równo często pokonuje przeszkodę szybciej niż ktoś, kto
Od początku atakuję ją pełnym ogniem. Ucz się delikatnie operować gazem i hamulcem. Szukaj przyczepności, nie hałasu. Dobra jazda czasami wygląda mniej widowiskowo, ale za to kończy się po drugiej stronie przeszkody, a nie z wyciągarką w ręku. Numer 5. Patrz tam, gdzie chcesz jechać. To jedna z najprostszych zasad, jednocześnie jedna z najtrudniejszych do stosowania pod presją. To ma analogię do narciarstwa, a na nartach spędziłem dziesiątki sezonów, jestem też instruktorem i byłym zawodnikiem. Gdy zobaczysz wielki kamień albo głęboką dziurę i będziesz się w nią wpatrywać, istnieje spora szansa, że dokładnie tam skierujesz koła. Patrz dalej, wybieraj linię przejazdu wcześniej. Zanim wjedziesz w wodę, błoto lub na stromy podjazd, zatrzymaj się i oceń teren. Czasami warto zejść z składa i przejść kilka metrów pieszo. Minuta oglądania przeszkody potrafi oszczędzić godzinę kopania, wyciągania się wyciągarką i wymyślania coraz to nowych przekleństw. Numer 4. Naucz się odpuszczać. To nie jest tchórzostwo. To jedna z najważniejszych umiejętności w terenie. Gdy przeszkoda jest ponad Twoje możliwości, nie widzisz wyjazdu albo nie jesteś pewny głębokości wody, zatrzymaj się. Poszukaj objazdu, poproś kogoś bardziej doświadczonego o ocenę albo wróć do tej przeszkody innym razem. Na początku łatwo wpaść w pułapkę. Skoro inni przejechali, to ja też muszę. Albo ja na pewno też dam radę. Nie musisz. Każdy ma inną maszynę, inne opony, inne doświadczenie i inną dyspozycję danego dnia. Mądre wycofanie się jest lepsze niż efektowna rolka nagrana przez 5 Twoich kolegów. Numer 3. Nie jedź sam i przygotuj się na problemy. W teren najlepiej ruszyć z kimś bardziej doświadczonym. Drugi kład oznacza pomoc przy awarii, przy wyciąganiu maszyny albo wezwaniu pomocy. Zawsze warto też powiedzieć komuś, gdzie jedziesz i kiedy planujesz wrócić. Na przykład swojej kochanej małżonce. Zabierz telefon, powerbank, wodę, apteczkę, podstawowe narzędzia, taśmę, linę i rzeczy potrzebne do obsługi wyciągarki. Sprawdź również trasę oraz to, czy wolno po niej jechać. Szacunek do mieszkańców, przyrody i innych użytkowników terenu jest częścią dobrego kładowania, a nie opcjonalnym dodatkiem. Jeden rider rozjeżdżający pole, hałasujący pod domami, niestety potrafi zepsuć opinię całemu środowisku. Numer 2. Traktuj rajdy jak szkołę pokory. Przejechałem 8 rajdów Polskiej Ligi ATV i każdy z nich mnie czegoś nauczył. Rajd bardzo szybko obnaża wszystko. Złą kondycję, nerwowe ruchy, brak przygotowania, źle dobrane tempo, no i niestety zbyt duże ego. Na jednym rajdzie udało mi się zająć drugie miejsce i oczywiście miałem z tego ogromną satysfakcję, ale jeden dobry wynik nie sprawił, że nagle wiem wszystko. Kolejna trasa potrafi szybko przypomnieć, że teren zawsze ma ostatnie słowo. Możesz być świetnie przygotowany, a później trafić na jedną kolejnę, złą decyzję albo drobną awarię, która całkowicie zmieni sytuację. Warto więc startować nie tylko po wynik. Rajdy uczą podejmowania decyzji pod presją, jazdy w zmęczeniu, czytania trasy i odpowiedzialności za sprzęt. Pokazują również, jak ważne są kondycja, koncentracja i przygotowanie techniczne kłada. Największym zwycięstwem często nie jest puchar. Jest nim dojechanie do mety bez głupiego błędu i wyciąganie lekcji na kolejny start. I teraz mój absolutny numer 1. Nie ścigaj się z własnym ego. Najważniejszy cel początkującego nie brzmi być najszybszym. Brzmi wrócić bezpiecznie, zrozumieć swoje błędy i następnym razem pojechać lepiej. Porównuj się przede wszystkim ze sobą sprzed miesiąca. Czy płynniej skręcasz? Czy lepiej kontrolujesz gaz? Czy wcześniej zauważasz zagrożenie? Czy potrafisz odpuścić, kiedy sytuacja zaczyna Cię przerastać? Jeżdżę dopiero od zeszłego roku. Mam za sobą 8 rajdów w Polskiej Lidze ATV, szkolenie w ATV Akademii i jedno drugie miejsce. I właśnie dlatego wiem, jak wiele nauki dopiero przede mną. Kład daje potężną frajdę,
ale najlepsze przejazdy to nie zawsze te najbardziej efektowne. Najlepsze są te, po których wracasz cały, bogatszy o doświadczenie i już zaczynasz planować kolejny wyjazd. Dobry rider potrafi ocenić ryzyko, zadbać o innych i podjąć rozsądną decyzję, nawet gdy adrenalina podpowiada coś zupełnie innego. Do zobaczenia w terenie.